Siema, tu wahacz. Inster to najtańszy i najmniejszy model elektryczny Hyundai'a, który faktycznie jest mały, ale nie aż tak mały, jak można by się spodziewać na pierwszy rzut oka. Najtańszy oznacza cenę startową 99 tysięcy złotych, prezentowany egzemplarz w bogatszej wersji Smart to 129 tysięcy złotych. Zapraszam na test tego samochodu. Z kolei mówiąc mały, miałem na myśli 382 cm długości, 161 cm szerokości i też 161 wysokości. I ten ostatni parametr również jest istotny, aby uświadomić sobie, z jakim nadwoziem mamy do czynienia. Jego proporcje są zatem specyficzne, a do tego dochodzi jeszcze rozstaw osi 258 cm, czyli na przykład tylko o 7 cm mniejszy niż w i30 hatchback, którego nadwozie jest za to o ponad pół metra ogólnie dłuższe. Nie widzę nic w tym złego, ponieważ na małe modele o takich pudełkowatych bryłach też powinno być miejsce na rynku dla osób, które chcą maksymalizować ilość przestrzeni w środku, a niekoniecznie chcą maksymalizować dynamikę i opływowość sylwetki. Inster pomimo tego prezentuje się moim zdaniem sympatycznie. Trudno jest mi całościowo uznać go za tradycyjnie ładnego, ale ma on swój urok i sporo dziarskości i też Hyundai postarał się w nim przy detalach, bo wzór przedniego pasa czy świateł z tyłu są przyjemne dla oka. W testowanej wersji dostaje się 15-calowe felgi aluminiowe i mogłyby być one moim zdaniem o calę większe, albo chociaż mieć sprawiający mniej budżetowe wrażenie wzór. Biały lakier wymaga dopłaty 1000 zł. Budowa nadwozia przekłada się na ilość miejsca w środku. Inster jest samochodem czteroosobowym i w sumie dobrze, biorąc pod uwagę jego szerokość, ale gdybym był jedną z dwóch osób siedzących z tyłu, to po ustawieniu przedniego fotela pod siebie miałbym iście królewską ilość miejsca na nogi. Nad głową też by było ok, ponieważ dzięki nieopadającej linii dachu, nawet przy konkretnym wyprostowaniu się od podsufitki dzieliłby mnie jeszcze taki margines. Gdyby ktoś chciał zająć pozycję jeszcze bardziej wypoczynkową albo położyć coś przed sobą na postoju, to można tak złożyć oparcia na płasko zarówno u pasażera, jak i kierowcy z przodu. Bardzo ciekawa funkcja. U kierowcy procedura składania nie jest taka łatwa, jak u pasażera. Nie wystarczy pociągnąć dźwignię, ponieważ trzeba jeszcze zdemontować zagłówek, no ale fakt zostaje, że można po jego demontażu uzyskać taką przestrzeń, jak teraz widzicie. Dzięki temu hasła promocyjne Hyundai o elastyczności, czy nawet możliwości spania w samochodzie nie są tylko słowami. To, co pokazywałem, plus możliwość regulacji kanapy przód-tył, możliwe jest od drugiej od dołu wersji Modern. Ja pokazywałem ilość miejsca na nogi przy kanapie maksymalnie odsuniętej do tyłu. Jak widać, zakres regulacji jest duży. W zależności od położenia drugiego rzędu siedzeń bagażnik może mieć albo 280, albo 351 litrów. Dostajemy tutaj niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór oraz regularne kształty. Po bokach w kufrze nie znalazły się żadne praktyczne dodatki. Obecne są za to, możliwe do zdemontowania w razie czego, takie płyty, dzięki którym obojętnie jak tylna kanapa będzie umiejscowiona, to nie będzie dziury żadnej w tym miejscu. Pod podłogą jest jeszcze obecny pojemny schowek. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1059 litrów. Po złożeniu oparć dostaje się płaską podłogę. Do niecodziennych rozwiązań w kabinie testowanego Hyundai'a zaliczyć można też łączenie przednich foteli, ponieważ uchwyty na kubki są niejako wkomponowane w fotel kierowcy. Mamy także tutaj taki kapitański podłokietnik i jest to ciekawe, ale biorąc pod uwagę, jak blisko jest materiał do miejsca, z którego może się coś rozlać, niezbyt moim zdaniem bezpieczne. Projekt kabiny Instera wygląda moim zdaniem dosyć chaotycznie, zwłaszcza gdy porówna się go z tym, jak prezentują się wnętrza większych elektrycznych Hyundai'ów. Nie każdemu przypadnie też do gustu wysunięty ekran środkowy. Szkoda, że nie przeniesiono gdzieś nawiewów, bo wtedy można by go trochę opuścić i zgrabniej wkomponować. Kabina wykonana jest także w całości z twardych tworzyw, poza jednym obszarem, to znaczy boczkami podłokietników, które są obszyte i dosyć miękkie, co jest dla mnie kompletnie absurdalne, biorąc pod uwagę, że wierzchnia część tych podłokietników jest twarda i kontakt łokcia z tą twardą skorupą nie jest przyjemny. Inne tworzywa w środku robią neutralne wrażenie wizualne. Na podszybiu mamy trochę bardziej wymyślny wzorek względem tego, który obecny jest niżej. Zatem jest tutaj plastikowo, ale nie tandetnie. Nie mam też zastrzeżeń do spasowania. Żadnych niepożądanych dźwięków nie było. Na plus wypada wykonanie drobniejszych elementów sterujących, jak chociażby manetki. Ta niższa służy do wyboru biegów, które są żywcem wyciągnięte z większych Hyundaiów i prezentują się naprawdę dobrze.
Z większymi modelami Inster dzieli też ekran 10,25 cala. Niestety dostajemy tutaj starsze oprogramowanie, co oznacza, że Android Auto i Apple CarPlay możliwe są do połączenia tylko po kablu. To jest moim zdaniem bardzo dużym minusem, bo nawet w niektórych modelach z 8-calowymi wyświetlaczami w Hyundai'ach jest możliwość bezprzewodowej łączności. Tutaj nie ma. Sytuację ratuje trochę obecność fabrycznej nawigacji. Ona wraz z tym ekranem jest zawsze obecna w standardzie, to jest plus, no ale wciąż sytuację ratuje nie do końca. Poza tym do tego systemu nie mam zastrzeżeń, działa on szybko, ma nieprzekombinowany interfejs oraz możliwość dzielenia ekranu, gdzie na przykład może być mapa na mniejszej części albo inne informacje, też mapa może być na większej części, to działa w ten sam sposób, albo może być pełnoekranowo. Tak samo dobrze panoramiczność ekranu wykorzystują ustawienia, ponieważ gdy się wejdzie głębiej w jakąś kategorię, to te nadrzędne kategorie zostają z lewej strony, więc też nie mam problemów, aby to wszystko sobie tutaj podostrajać. Zatem poza tym Android Auto, Apple CarPlay, system ten też tak ogólnie problemów nie sprawia. Aby się go jeszcze wygodniej obsługiwało, pod ekranem mamy rząd fizycznych przycisków ze skrótami do najważniejszych modułów, a także pokrętła np. do sterowania głośnością. Niżej jest również fizyczny panel klimatyzacji. Nie stanowi jego obsługa żadnego problemu. Jeszcze niżej mamy kilka przycisków, chociażby do odpalania kamer albo włączania podgrzewania foteli. Elektroniczne zegary mają również wyświetlacz 10,25 cala i jak na w pełni elektroniczne rozwiązanie oferują skromne możliwości aranżacji zawartości, ponieważ modyfikować można tylko to, co będzie na środku. Najwięcej jest informacji dotyczących działania samochodu i to jest ok, że są one wszystkie tutaj ujęte, ale poza tym można jedynie wskazówki z nawigacji mieć, ale bez możliwości mapy, a także informacje z asystentów bezpieczeństwa i to by było na tyle. Jeśli chodzi o boczne tarcze, to wyłącznie w ich przypadku można modyfikować graficznie, jak będą się prezentować. Są 3 motywy. Jeszcze dopowiem, że tych światełek oczywiście gołym okiem nie widać, jest to część systemu monitoringu uwagi kierowcy. Zegarami steruje się przy pomocy przycisku oraz rolki z lewej strony kierownicy. W sąsiedztwie mamy przełączniki do asystentów bezpieczeństwa, a z prawej strony obsługuje się system audio, telefon oraz jest programowalny przycisk. Jest to moim zdaniem wzorowy pod kątem ergonomii. Dobrze, że Hyundai nic z tym nie eksperymentuje. W ramach bonusu jest także przycisk do zmiany trybów jazdy, co jest od razu na tej kierownicy sygnalizowane. Jest także możliwość sygnalizacji, gdy się wrzuci bieg wsteczny, że jest on aktywny. Jeśli chodzi o możliwości ładujące, to z przodu mamy USB-A, USB-C oraz 12V, więc jest pełna dywersyfikacja. Od wersji Modern pojawia się również tutaj indukcyjna mata. Na dole tunelu środkowego jest także zwykłe gniazdko. Z tyłu znaleźć można kolejne USB, tym razem tylko jedno w standardzie C. Inster, pomimo zmyślnego pod kątem aranżacji wnętrza, które śmiało można traktować jako wyróżnik tego samochodu, jest w gruncie rzeczy jednak wciąż modelem o głównie miejskim przeznaczeniu i odpowiadają temu układy napędowe. W gamie występują dwa, które nie różnią się od siebie jakoś diametralnie. Słabszy ma silnik elektryczny 97 koni mechanicznych oraz akumulatory 42 kWh, a mocniejszy, który będę omawiał, to 115 koni mechanicznych, a także 49 kWh w akumulatorach. Zaczynając od zasięgu, jaki samochód oferuje, to ja mogłem przejechać w warunkach miejsko-podmiejskich przy temperaturach oscylujących wokół 20 stopni na plusie około 380 km, czyli jest to taki dystans, przy którym już nie zwracałem uwagi na ubywające procenty i jest on nawet trochę lepszy niż ten, który deklaruje producent, to znaczy 370 km. Wariant z mniejszymi akumulatorami według katalogu ma mieć zmniejszony też zasięg o około 50 km. Takie wyniki Inster zapewnia dzięki mało prądożernemu układowi elektrycznemu przy niższych prędkościach, ponieważ jadąc bez szaleństw, ale też bez żadnego eco-drivingu, w Warszawie uzyskiwałem rezultaty w okolicach 12 kWh na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wyniki wynosiły tyle samo i odczuwalnie gorzej robi się dopiero na drogach szybkiego ruchu, bo przy 120 km na godzinę zużycie energii wzrasta do mniej więcej 21 kWh, a wraz z nim znacząco zaczyna maleć zasięg i w takich warunkach można liczyć na lekko ponad 220 km bez ładowania. Gdyby ktoś chciał wykorzystać maksymalną moc samochodu w różnych warunkach, to tak Inster przyspieszy od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę.
Samochód na drogach szybkiego ruchu radził sobie całkiem nieźle. Nie ma co wtedy liczyć na jakieś ostre reakcje na wciskanie gazu, ale ogólnie bez problemów mogłem trzymać tempo, więc Instera nie trzeba bawiać się w takich warunkach. Wypada jedynie wziąć do niego mocniejszy układ napędowy. Też przyznam, że pomimo jazdy w wietrzny dzień, mniej odczuwałem to na kierownicy niż myślałem i jechało się ok, chociaż poziom jakichś niskich sedanów oczywiście to nie jest. Wciąż zarazem nie jest to zdecydowanie naturalne środowisko dla tego samochodu, a w warunkach miejskich ocena dynamiki jest już zupełnie inna, ponieważ w przedziale chociażby 0,60 km/h Inster radzi sobie bardzo dobrze. Jak na elektryka przystało, dostaje się tutaj natychmiastowe i płynne reakcje na wciskanie gazu, które dają dużą powtarzalność i pewność w wykonywaniu manewrów. Maluch Hyundai'a nie ma jakiegoś bardzo ostro wyczulonego prawego pedału, więc jeździ się nim płynnie, ale kiedy trzeba, to pokazuje, na co go stać i ja więcej w warunkach miejskich nie oczekuję, aby się sprawnie i też przyjemnie przemieszczać. Gdyby ktoś nie chciał za to praktycznie wcale wciskać lewego pedału, czyli hamulca, to Inster oferuje tryb iPedal, gdzie po puszczeniu gazu załącza się intensywna rekuperacja i auto zaczyna zwalniać aż do pełnego zatrzymania. Jeśli ktoś lubi tak jeździć elektrykami, to tutaj Hyundai nie bawił się w półśrodki. Wciąż jednak łopatkami można sterować tą rekuperacją, żeby nie była aż tak hardkorowa. Stopni jest 5. Jeśli chodzi o ładowanie, to maksymalna moc uzależniona jest od akumulatorów. Mniejsze wspierają 72 kW, a większe 85 i mówię tutaj o ładowaniu prądem stałym poprzez złącze CCS. Nie są to jakieś rekordowe wartości, ale rozsądne, biorąc pod uwagę pojemność ogniw i według katalogu pozwalają na naładowanie do 80% w około 30 minut. Moc maksymalna też, co istotne, pokrywa się z rzeczywistością, to znaczy, gdy podjeżdżałem pod ładowarkę mając około 15%, to do 65% auto osiągało stałe okolice 80-82 kW. Wtedy wartość spadała do 70 kW, a dalej już leciała całkiem szybko w dół, bo 70% to 45 kW, a 80% oznacza moc ładowania 30 kW. Inster zdecydowanie zatem nie został stworzony do ładowania do pełna na szybkich ładowarkach, ale do tych okolic 70% można sprawnie uzupełnić energię. Samochód ładować można również prądem zmiennym poprzez kabel typu drugiego, na przykład we własnym garażu, co zdaje się być najrozsądniejszym scenariuszem użytkowania i wtedy maksymalna moc, jaką obsłuży samochód, to solidne 11 kW, zatem wystarczy około 5 godzin, aby mieć 100%. Auto wspiera również ładowanie zwrotne z mocą do 3,6 kW, co przy możliwościach aranżacji wnętrza może się nawet nieraz przydać, gdy Inster może robić za jakieś ładujące centrum dowodzenia na wycieczce gdzieś poza miastem. Funkcja ładowania zwrotnego Vehicle to Load nie jest jednak zawsze dostępna, bo w standardzie pojawia się ona od testowanej wersji Smart. W niższym Modern można ją dokupić za 5000 zł w pakiecie Tech, dodającym ponadto światła LED na zewnątrz, diodowe też oświetlenie kabiny, a także kropki na kierownicy, które pokazywałem. W bazowym Pure ten pakiet w ogóle nie jest dostępny, przy czym ta wersja nie istnieje tylko, aby ładnie wyglądać w cenniku, bo w standardzie Inster oferuje zawsze poza 10-calowymi ekranami również dostęp bezkluczykowy, automatyczną klimatyzację, adaptacyjny tempomat czy kamerę cofania z czujnikami, zatem zestaw pozwalający już podróżować bez jakichś irytujących na co dzień braków. Wciąż jednak, gdybym kupował to auto dla siebie i chciał być z niego długoterminowo zadowolony, pewnie dopłaciłbym 8000 zł do Modern, aby mieć sporo drobniejszych, ale przydatnych dodatków, jak samo ściemniające się lusterko, dzieloną kanapę, skórzaną kierownicę, czy też ładniejszy wygląd dzięki 15-calowym felgom aluminiowym zamiast calówek, czy światłom LED z tyłu. Smart to już naprawdę bogate wyposażenie jak na takiego malucha, z kamerami 360 stopni, podgrzewaną kierownicą i fotelami czy dodatkowymi asystentami bezpieczeństwa, ale dopłata kolejnych 15 000 zł przenosi nas już w dosyć niebezpieczne kwoty. W Smart poza wyposażeniem w kabinie dochodzi też pompa ciepła i podgrzewanie akumulatorów. Smart to też wersja, gdzie dostać można tylko mocniejszy układ napędowy. W Pure i Modern można wybrać dowolny z dwóch, co jeszcze zwiększa ich zdroworozsądkowość. Równolegle w cenniku istnieje też linia Cross, która wprowadza powiedzmy terenowe dodatki w postaci pakietu stylistycznego i Cross jest droższy od zwykłego Instera o kolejne 12 000 zł. Chcąc mieć możliwie bazową wersję, można płacić również 1032 zł netto miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie przygotowanej przez partnera Wahacz TV firmę Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 4-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 000. Dodatkowo po wpisaniu w uwagach do zamówienia Wahacz Free widzowie kanału mogą mieć podstawione za darmo wybrane auto pod wskazany adres. Link do ofert jest w opisie filmu.
Pomimo bycia bardzo małym samochodem, Inster ma całkiem dojrzały układ kierowniczy. Bez względu na prędkość dostajemy tutaj wygładzone, płynne reakcje kół na ruchy kierownicą, bez jakiejś dużej żywiołowości, którą spotkać można, aby daleko nie szukać, chociażby w spalinowym maluchu Hyundai'a, czyli i10. Tutaj producent poszedł trochę inną drogą i nie mam z tym problemu, ponieważ auto wciąż zapewnia odpowiednią lekkość manewrowania, np. w mieście, a jednak dzięki takiemu zestrojeniu jest bardziej uniwersalne i przy wyższych prędkościach jeździ się nim pewniej i można się poczuć, jakby prowadziło się coś trochę większego i ogólnie moje wrażenia są pozytywne w swojej neutralności. Zawieszenie jest nastawione bardziej na komfort, a ze względu na proporcje nadwozia też wyraźniej przechyla się przy ostrzej pokonywanych zakrętach. To skutecznie zniechęcało mnie do takich manewrów, ale jeżdżąc normalnie nie jest to problem, a Inster na tyle, na ile pozwala jego krótki rozstaw osi, jest całkiem wygodnym autem, w czym pomagają też na pewno felgi z grubymi oponami. Proporcje nadwozia już w pozytywnym stopniu wpływają na łatwość manewrowania na parkingach. Zarówno do przodu, jak i do tyłu nie ma z widocznością problemów, w czym pomagają też duże szyby. Testowany egzemplarz wyposażony został w system kamer 360 stopni i one oferują taką jakość jak w innych większych Hyundai'ach, czyli nie jakąś wyróżniającą się, ale wystarczającą i całkiem niezłą. Jak na Hyundai'a przystało, system 4 kamer oznacza także monitoring martwego pola w postaci obrazu z kamery w lusterku wyświetlanego na zegarach. Tak doposażony w asystentów parkowania Inster nie będzie zapewne częstym widokiem na naszych drogach, ale fakt zostaje, że z nimi na pokładzie i przy gabarytach nadwozia trzeba się naprawdę postarać, aby tym autem w coś przypadkowo uderzyć. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza występujące w standardzie od wersji Smart wprowadza oświetlenie drzwi, a także trochę przestrzeni na nogi, tego za bardzo nie widać w kamerze, za to bez problemów dostrzec można podświetlenie półki na desce rozdzielczej. Można modyfikować jasność, jak również kolorystykę tych dekoracyjnych elementów, albo z kolorów przygotowanych przez producenta, albo z takiego pozwalającego na bardziej frywolny wybór koła kolorów. Instrumenty pokładowe są niezmiennie podświetlone na charakterystyczny dla Hyundai'a taki jasno-niebieski kolor, co zapewnia odpowiednią czytelność, a też jest trochę ciekawsze moim zdaniem niż biel. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma w tej kwestii tutaj żadnych braków. Pełne LEDowe światła Instera z przodu wyglądają naprawdę dobrze, pierścienie robiące za segmenty do jazdy dziennej, piksele w kierunkowskazach, ciekawie się to prezentuje. Również ciekawie rozdzielone diodowe kierunkowskazy występują w lusterkach. Z tyłu mamy kontynuację motywu z pikselami i żałuję, że nie został on pociągnięty na kierunkowskazy, które na dole wyglądają zbyt zwyczajnie jak na resztę oświetlenia. Ale i tak z tablicą rejestracyjną tył wygląda jak twarz robota, co jest super pomysłem moim zdaniem. Ogólnie Inster z każdej strony po zmroku może przyciągać uwagę. Światła główne Instera umieszczone zostały w soczewkach, co pozytywnie wpływa na ich poziomą precyzję odcinania strefy jasnej od ciemnej, chociaż też jakaś wybitna ona nie jest. Moc świecenia jest z kolei tutaj dobra, to znaczy trzyma standardowy poziom jak na zwykłe statyczne LEDy. Całościowo do działania świateł w testowanym modelu nie mam zastrzeżeń, poza tym, że diodowe reflektory nie występują w standardzie, co w 2025 roku zdecydowanie nie powinno mieć miejsca. Podsumowując, Hyundai Inster to zaskakująco ciekawy mały elektryk. Podoba mi się w nim to, że Hyundai nie podszedł do sprawy sztampowo, ale zaprojektował może mało urokliwe pod kątem bryły nadwozie, które jednak pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Wciąż wiadomo, że nie jest to twór na jedyne auto w rodzinie i wyjazd na przykład nad morze, ale daje on większe możliwości niż wstępnie sugerują jego gabaryty. Do tego dochodzi przystępny sposób obsługi, w wielu miejscach wspólny ze znacznie droższymi Hyundaiami. Mamy także udany układ napędowy, pozwalający na bezproblemowe użytkowanie. Przy założeniu, że dopłaty z programu Nasze Auto będą realizowane sprawnie, cena samochodu w rozsądnej konfiguracji robi się też całkiem atrakcyjna, zatem testowany model to ciekawa propozycja w gronie takich maluchów na prąd. I to wszystko, co przygotowałem o Insterze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carly z polskiej ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!